Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy inflacja w Polsce sięgnie 20%? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, która właśnie teraz jeszcze trwa, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na wstępie informuję, że wszystkie wykresy, które posłużyły do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Czy inflacja w Polsce sięgnie 20%? To jest dzisiaj najważniejsze pytanie tutaj dla nas wszystkich, dla polskich aktywów, ponieważ im wyższa inflacja, tym teoretycznie dalsze i mocniejsze powinny być podwyżki stóp procentowych. A jeżeli okaże się, że inflacja zwalnia, jest słabsza niż zakładał konsensus rynkowy, to oczywiście reakcja rynkowa powinna być odwrotna. Czyli mówiąc w skrócie, im wyższa inflacja, tym gorzej dla aktywów związanych z ryzykiem, dla polskiej giełdy, dla polskich obligacji. Natomiast jeżeli inflacja osiągnie swoje apogeum, to w takiej sytuacji napływ kapitału do Polski powinien być szczególnie intensywny, ponieważ rynek akcji nie będzie bał się tego, że stopy procentowe, czyli rynkowa stopa procentowa pójdzie w górę, a złoty i zwłaszcza polskie obligacje będą wyczuwały tutaj szczyt inflacji i oczywiście w takiej sytuacji jest to wtedy zaproszenie do kupowania zwłaszcza tych obligacji, które teoretycznie wiążą się z mniejszym ryzykiem, ale jak widzimy na przestrzeni ostatnich wielu miesięcy, tutaj obligacje mają gigantyczną zmienność, bardzo podobną do tego, co się teraz dzieje na rynku akcji. Natomiast w pierwszej kolejności oczywiście będziemy dzisiaj patrzeć na rynek polskich obligacji po tych danych, które poznamy o godzinie 10. Punktem odniesienia jest 8% na rentowności polskich obligacji. Każdy spadek poniżej będzie dobrze odebrany. Natomiast jak widzimy na wykresie tygodniowym ETF-u na całą polską krzywą dochodowości, to jest początek gry, że powstanie tutaj formacja podwójne dno. Natomiast potrzeba kontynuacji w tym tygodniu i w kolejnych tygodniach, żeby uwiarygodnić jeszcze bardziej to, że światowa finansjera tutaj kupuje polskie obligacje, licząc na to, że takie zjawisko jak podwójne dno zostanie osiągnięte i że warto inwestować w polskie papiery dłużne. No i oczywiście, czy inflacja w Polsce osiągnie 20%? Na następnym slajdzie widzimy, jakie są prognozy tych danych, które poznamy dzisiaj i oczywiście mediana prognoz to jest 17,8%. Widzimy, że nikt z uczestników rynku nie spodziewa się, że inflacja osiągnie w październiku 20%. Najwyższa prognoza to jest 18,4%, a najniższa 17,3%, więc odchylenie standardowe jest bardzo niewielkie i będzie łatwo o zaskoczenie. Oczywiście będziemy obserwować, jakie będzie odchylenie tych danych od mediany prognoz i oczywiście od tego odchylenia standardowego, który jest zaznaczony na wykresie. No i jak wiemy, dzisiaj kończymy tydzień, kończymy miesiąc na polskich aktywach, na światowych aktywach, więc to, co się wydarzy dzisiaj na całym świecie, będzie miało duże znaczenie. I pamiętamy także, że w tym tygodniu najważniejszy jest Fed i jego decyzja w sprawie stóp procentowych w środę wieczorem. I pod to aktywa na całym świecie powinny się pozycjonować i będziemy także czekać na decyzję RPP w sprawie stóp procentowych oraz na projekcję inflacyjną Narodowego Banku Polskiego, która w listopadzie się pojawi za kilka dni. Jak widzimy, poprzedni tydzień zakończyliśmy na minimach, na euro-złotym, to jest bardzo dobra wiadomość, podobnie jest na dolar-złotym, czyli wbiliśmy się do wewnątrz tych wieloletnich kanałów wzrostowych, a w takiej sytuacji oczywiście jest to zaproszenie do dalszej aprecjacji krajowej waluty, więc jeżeli po dzisiejszych danych i generalnie popyt na ryzyko będzie atakować na całym świecie, czyli euro-dolar pójdzie w górę, to spodziewam się, że złoty będzie znowu kupowany, a te wykresy będą jeszcze bardziej sprzyjały umocnieniu krajowej waluty i oczywiście klimat inwestycyjny dla wszystkich polskich aktywów stanie się bardzo dobry i korzystny. No i oczywiście, kiedy zobaczymy, jak ukształtowała się świeca na indeksie WIG20, to ten klin zniżkujący, który w ostatnich miesiącach został utworzony, przekształci się w klin jeszcze większej, o jeszcze dłuższej historii, ale oczywiście teraz potrzeba wybicia nad poziom 1550 punktów. Jak wiemy, wzrosty to jest wspinaczka po ścianie strachu, więc
Jeżeli rynek cały czas nastawia się na spadki, a indeksy giełdowe rosną, to jest bardzo dobre zaproszenie i pewnego rodzaju sygnał, że dalsze wzrosty są prawdopodobne, ale w tym tygodniu najważniejsze będzie to, czy sobie poradzi indeks WIG20 z poziomem 1550 punktów, ponieważ jeżeli tak się stanie, otworzy się perspektywa do wzrostu w kolejnych tygodniach i w końcówce roku, nawet w okolice 1600-1700, być może nawet jeszcze wyżej, jeżeli klimat inwestycyjny oczywiście na całym świecie temu pomoże. Na całym świecie patrzymy dzisiaj na to, jak zachowują się rynki w końcówce miesiąca. Amerykańskie obligacje jednak wróciły na rentowności nad poziom 4%, ale jak zobaczymy później, nie sprzyja to temu, żeby indeksy giełdowe były sprzedawane i ryzyko, żeby było sprzedawane, a to jest dobra wiadomość. Niemieckie papiery zachowują się analogicznie, tym razem udało się obronić i potwierdzić znaczenie poziomu 2% na rentowności. Na rynku swapów i krótkoterminowego pieniądza widzimy, że spada oczekiwanie na to, że będziemy wkrótce świadkami kolejnych dynamicznych podwyżek stóp procentowych. Oczekiwania na to, że stopy procentowe będą spadać, zaczyna się pojawiać, ale oczywiście to jest perspektywa 2023 roku, a nie najbliższych miesięcy. Na kolejnym ciekawym wykresie chciałbym tutaj pokazać, jak bardzo na przestrzeni następnych dni, czego możemy się spodziewać właśnie po decyzjach banków centralnych, które są najważniejsze. I oczywiście w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii podwyżka o 75 punktów bazowych ma mieć miejsce. Spodziewajmy się także bardzo dużej zmienności i raczej wyczekiwania na te decyzje, więc końcówka tygodnia powinna być szczególnie zmienna. Na razie oczekiwania co do tego, co się wydarzy, powinny wyhamowywać zachowania aktywów, tłumić ruchy, tłumić i chłodzić wskaźniki analizy technicznej. Jak się zachowali najwięksi gracze w poprzednim tygodniu na rynkach finansowych? Co jest ciekawe, indeksy giełdowe rosną, a widzimy, że na indeksach giełdowych, zwłaszcza na S&P, fundusze typu hedge dodawały krótkich pozycji. Więc widzimy, że ci gracze, którzy teoretycznie mają większą wiedzę i większy kapitał, oni wykorzystują te wzrosty do akumulacji krótkich pozycji, licząc na to, że tendencja spadkowa się nawróci, że powróci. I co ciekawe, indeks S&P, jak widzimy, jest bardziej shortowany niż indeks Nasdaq. To jest dla mnie wielkie zaskoczenie i oczywiście jak bardzo ostro teraz te fundusze hedgingowe dodają krótkich pozycji do złota, nie wierząc po prostu we wzrosty, licząc na to, że będzie kontynuacja tendencji spadkowej, nawrót nawet dynamiczny, nawrót do spadków na tym szlachetnym metalu. Na rynku ryzyka z ciekawostek widzimy, że utrzymano jednak wyjście nad poziom 20 000, a najbardziej 20,5 tysiąca dolarów, a w takiej sytuacji oczywiście klimat inwestycyjny dla rynku ryzyka się zwiększali. Inwestorzy nawet na Bitcoinie mogą liczyć na to, że ten atak na poziom 23-24 tysiące dolarów będzie miał miejsce i w takiej sytuacji obserwujmy zachowanie indeksów giełdowych, które w piątek zachowały się rewelacyjnie. Nawet udało się wrócić nad poziom 3900 punktów, więc świeca tygodniowa ma bardzo prowzrostowy charakter i potwierdza, że odbijamy od tej potężnie ważnej średniej 200-sesyjnej, która jest widoczna na wykresie i oczywiście na tym wykresie bardzo długoterminowym, który zamieszczam dość często. Średnia działa, ewidentnie tutaj rynek zakłada, że spowolnienie gospodarcze będzie płytkie i krótkoterminowe. Na indeksach oczywiście giełdowych dzisiaj w Azji raczej spokój, ale raczej tendencja wzrostowa dominuje, więc niemieckie indeksy giełdowe oraz europejskie indeksy giełdowe także powinny kontynuować ruchy w górę, nawet być może na lukach wzrostowych, ale na co moim zdaniem warto zwrócić uwagę, indeks DAX jest już bardzo blisko, żeby ostatecznie przełamać tą linię Bessy, która jest na wykresie kształtowana od 9 miesięcy, od ponad już 10 miesięcy, więc najbliższe sesje będą miały duże znaczenie. Utrzymanie nad poziomem 13 tysięcy punktów, a najlepiej nad piątkowym zamknięciem będzie niezwykle optymistyczne dla niemieckich akcji i widać coraz większą relatywną siłę niemieckich akcji względem akcji na Wall Street amerykańskich.
I to wszystko się dzieje pomimo tego, że euro-dolar wrócił poniżej poziomu parytetu i dzisiaj o poranku także utrzymuje się poniżej poziomu parytetu. Natomiast gdyby jeszcze dodatkowo okazało się, że ten euro-dolar zaczyna rosnąć, to skala wzrostów i dynamicznego kupowania ryzyka byłaby jeszcze większa i moim zdaniem taka rozbieżność wynika z tego, że mamy ten Fed i tutaj rynek jednak boi się tego, że Fed będzie cały czas jastrzębi, a nie gołębi. Stąd też ten parytet nie jest przełamany, ale oczywiście to, że lekkie chwilowe umocnienie amerykańskiego dolara i powrót poniżej parytetu nie wywołał spadków indeksów giełdowych, moim zdaniem świadczy o zmianie sentymentu. Jest bardzo ważnym spostrzeżeniem. Na dolar-jenie widzimy kształt świecy tygodniowej sprzyja tendencji wzrostowej oraz widzimy potwierdzenie wsparcia w rejonie 146. To ma duże znaczenie. Widzimy także rosnącą presję na funta brytyjskiego, ponieważ oddaliliśmy się i to znacząco od poziomu 0,87. I oczywiście teraz ten rynek metali widzimy, że na cenie złota nie udaje się cały czas nawet przełamać poziomu 1680 punktów, czyli linii szyi dwuletniej formacji szczytowej, a to coraz bardziej zachęca inwestorów właśnie do gry na spadki. Stąd być może ci duzi spekulanci otwierają tak masowo krótkie pozycje, licząc na to, że tendencja spadkowa się powtórzy, taka sama jaka miała miejsce 10 lat temu i widzimy na tym wykresie, co się wtedy działo, jak bardzo mocno cena złota zaczęła spadać. I na rynku metali jeszcze warto obserwować zachowanie miedzi, ponieważ walczymy cały czas o to, żeby wyjść górą z tej formacji trójkąta. Generalnie jest to formacja, która zapowiada spadki, natomiast gdyby się okazało, że w najbliższych dniach udaje się jednak trwale wyjść górą, to w takiej sytuacji byłoby to zaproszenie oczywiście do co najmniej wizyty w okolice letnich maksimów, jeżeli nie próby nawrotu do tendencji wzrostowej. Między zachowaniem indeksów giełdowych a miedzi jest największa korelacja i ona najbardziej sygnalizuje presję na to, żeby grać jednak na to spowolnienie gospodarcze w skali słabszej niż wcześniej zakładano. Więc obserwujmy bardzo bacznie, co się będzie działo w następnych dniach na cenie miedzi. I na samym końcu ropa naftowa, która nie chce ani pokonać poziomu $90, ani spaść poniżej $80. Pamiętamy, tutaj w tej sytuacji mamy specyficzną sytuację, ponieważ w przyszłym tygodniu mamy wybory w Stanach Zjednoczonych. I być może naprawdę Amerykanie robią wszystko, żeby jak najniżej zbić cenę ropy naftowej na dzień wyborów. I to jest taki czynnik, który w najbliższych dniach będzie kształtował cenę ropy naftowej i moim zdaniem do tego czasu nie uda się ani pokonać oporów, ani wsparć i będziemy czekać na to, co się wydarzy po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Także zapowiada się bardzo ciekawy dzień i poznamy oczywiście odpowiedź na pytanie, czy inflacja w Polsce osiągnie 20%. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, która jeszcze teraz trwa, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie, bez względu na to, jaka jest sytuacja rynkowa i co się może wydarzyć. Życzę pięknego, słonecznego dnia, wszystkiego dobrego i pozdrawiam.